A tutaj moje pomidorki Tamarillo. Od sąsiada jakaś jeżyna mi narasta, będę musiał ją obciąć, bo tutaj akces mi blokuje, dostęp mi blokuje. No i tam, jak widzicie, te moje palmy Trachycarpusy fortunei. No i wam powiem, że eksperymentalnie tutaj jest kupna ziemia w tych doniczkach. Także tutaj są bardzo ładne, zielone. Natomiast tutaj pożałowałem, no chciałem eksperyment zrobić ekonomiczny i wsadziłem do ziemi, którą wykopał krecik. Także jak widzicie, one sobie tutaj radzą tak raczej kiepsko, tak żeby będę musiał ją przesadzić. Także jeżeli macie dobrą ziemię, to zresztą najlepiej przeprowadzić testy, bo za każdym razem ziemia na każdej działce może być trochę inna. Jeżeli macie dobrą ziemię, to używajcie. Jeżeli natomiast ziemia jest taka jak ta moja, nieciekawa dla roślin, no to wtedy moim zdaniem lepiej sobie po prostu troszkę zainwestować i kupić worek ziemi ogrodowej. Bo potem się okaże, że na przykład macie jakąś rzadką roślinę, jeden egzemplarz, no i wam padnie. Także to jest taka moja mała rada. O, tu jakieś odpady z kuchni, to znaczy ziemniaki dla jednych odpady, dla innych osób coś z tego wyjdzie. Także jak widzicie, wsadziłem to do ziemi. No trochę gęsto, ale ewentualnie zawsze to można rozsadzić, przesadzić i zobaczymy, co to wyjdzie z tego następnym razem. Znajomy wycinał brzoskwinkę i w każdym bądź razie zadzwonił do mnie, także skorzystałem z okazji. Ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli jest to drzewo liściaste i można powiedzieć, że egzotyczne w pewnym sensie, bo nieczęsto mamy dostęp do drewna brzoskwiniowego, jakichś drzew owocowych. Także jeżeli to jest drewno liściaste, jeżeli go nie wykorzystam do jakiejś mojej pracy stolarskiej, to zawsze znajdzie się możliwość wykorzystania go w kominku. Także teraz się podsuszy z rok czy dwa, coś tam wybiorę, a reszta pójdzie na ciepełko. O, czy pamiętacie gablotę śmierci? No, jeżeli nie pamiętacie, to w prawym górnym rogu pojawi się link do filmu. Także w tym sezonie ona została... O, znajomy zorganizował tutaj siano dla kurek, za co jestem bardzo wdzięczny, Dymitri. Także dziękuję. A tu, jak widzicie, już się zbiera towar na następne przygotowanie warzywniaka. Także tutaj to siano z kurzymi odchodami się kompostuje powolutku. No i po sezonie po prostu zostanie wykorzystane na uszlachetnienie warzywniaka, że tak to ładnie określę. Tegoroczny nabytek moja małżonka sobie zażyczyła bez. Posadziliśmy w tym miejscu. No jak widzicie, susza mu nie służy. Przydałoby się trochę deszczu. O, a tam jeszcze jabłuszko. Wilson bodajże. No i gruszka, chciałem powiedzieć. Kwestia była tego typu, że on przedtem był posadzony, to drzewko w głębi ogrodu i małżonka potraktowała go jakąś ziemią. Także po prostu tam były mrówki, tam był jakiś problem i właśnie tak to jest czasami. Był taki plan, że kiedyś będą z tego gruszki. No ale jeżeli chodzi o rośliny, jeżeli chodzi o drzewa, no to trzeba się wykazać kilkuletnią lub kilkunastoletnią cierpliwością. To nie jest tak, że hop siup. To trzeba poczekać z 5, 10, 15 lat, żeby coś z tego wynikło. Także też uważajcie, jak wycinacie drzewka, bo potem na przykład będziecie chcieli posadzić coś w tym miejscu i to zajmuje lata dorośnięcie czegoś takiego, żeby były z tego owoce. Natomiast z mimozą jest inaczej. Jak widzicie, ona tutaj rośnie jak szalona i to też jest moim zdaniem inwazyjna roślina. W jednym poprzednim miejscu po prostu usuwaliśmy taką mimozę, która się rozrosła. Po prostu gąszcz mimozy. To była taka sytuacja, że ten dom, nikt się nim nie opiekował przez kilka czy kilkanaście lat i dużo pracy potem. No ale to moja małżonka chciała, także ona sobie to wymyśliła. Ona lubi mimozę, kwiat mimozy i tak to właśnie na ten czas wygląda. A tu kureczki. W każdym bądź razie, jak widzicie, aktywnie produkują materiał do uszlachetnienia ziemi.
No i tutaj my mamy 4 sztuki i też Wam powiem, koleżanka z pracy sprawiła sobie 20 sztuk, także moim zdaniem nie przesadzajcie, bo jeżeli potrzebujecie jajeczka dla własnego użytku, no 20 kur to jest liczba hurtowa. Wyobraźcie sobie 20 jaj co dzień, nawet przy dużej rodzinie, kto to zje, w zależności ile macie członków rodziny. No i oczywiście miejsce. Odradzam za dużą ilość kur. Zobaczcie jak się tutaj pręży do filmowania. No w każdym bądź razie moim zdaniem, jeżeli chodzi jak dla mnie i mojej małżonki, 4 kury dla nas to jest kompletnie w porządku. Nie za dużo, nie za mało w sam raz. A przy dużej ilości, jeżeli nie macie jakiś zamiar handlować tymi jajkami czy coś, tylko dla własnego użytku, to mówię. Oczywiście zależy ile macie w rodzinie członków. O, tu niestety kordylinka mi padła. Ucieszyłem się, bo ona wyglądała na taką strasznie podsuszoną. Ja ją wystawiłem z 2-3 miesiące temu na zewnątrz, na słońce. I wtedy akurat z 3 miesiące temu to zaczęło padać tak dosyć ostro. I po tygodniu opadów po prostu te liście, które tam wyrastały nowe, one się zrobiły takie jakieś oklapciałe. Praktycznie można je było wyciągnąć. No, jak to się mówi, skopałem troszkę i ona padła. Jeszcze będę musiał poczytać na temat kordylinki, jak pojawią się przeceny w pobliskim sklepie, bo po sezonie można dostać właśnie w sympatycznych cenach, no to myślę, że sobie zakupię jeszcze raz. No szkoda, ale no tak to bywa. Następnym razem będę musiał bardziej uważnie ją hodować. To by było na tyle. Tutaj z relacji z ogrodu. Ja myślę, że teraz zwiększy się częstotliwość moich filmów, taką mam przynajmniej nadzieję. Jak to wyjdzie w praktyce, zobaczymy. Niczego nie obiecuję, także po prostu jak będę miał czas i ochotę, to będę kręcił filmy. No ale to czasami też temat musi być odpowiedni, także nie ma co kręcić na siłę, że tak powiem. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Jak widzicie, dużo słońca, jedne rośliny cierpią, a inne rośliny mają się super dobrze. Na przykład orzechy wypuszczają, po prostu tych orzechów będzie w tym sezonie bardzo wiele kilogramów, a zresztą powstanie, podejrzewam, film o tym, sami zobaczycie.